Dbać o swoją prywatność trzeba zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. A czym dokładnie jest prywatność? Prywatność można opisać jako obszar, w który nie wolno wkraczać bez pozwolenia. Może ona obejmować kilka sfer. Cielesną, nikt nie może cię dotykać, jeśli sobie tego nie życzysz. Terytorialną, gdy ktoś chce wejść do twojego domu, powinien najpierw zapukać i zapytać o zgodę. Informacyjną, czyli nikt bez pozwolenia nie powinien czytać twojego pamiętnika czy poczty. Nieupoważniona osoba nie powinna mieć dostępu do informacji o twoim zdrowiu, a także komunikacyjną. Inne osoby nie powinny podsłuchiwać twoich rozmów. Każdy z nas potrzebuje pewnej przestrzeni prywatności. Zazwyczaj im lepiej jakąś osobę znamy, tym bliżej siebie ją dopuszczamy. Jednak nawet najbliżsi nie powinni przekraczać pewnych granic. W niektórych sferach życia mamy obecnie więcej prywatności, za to w innych mniej. Rozwój nowych technologii sprawia, że informacje o nas są gromadzone na masową skalę. Niemal każda nasza aktywność zostawia po sobie jakiś ślad, na przykład płatność kartą czy skorzystanie z telefonu komórkowego. Szczególnie dużo takich śladów zostawiamy, często nieświadomie, korzystając z internetu. Do tego w wielu sytuacjach, na przykład na portalach społecznościowych, jesteśmy zachęcani do samodzielnego udostępniania informacji o sobie. Udostępnianie zbyt wielu informacji o sobie w internecie może być niebezpieczne. Nasze dane mogą zostać wykradzione, a zdjęcia czy filmy wykorzystane przeciwko nam. Na ten problem należy zwracać uwagę wszystkim, zarówno młodym, jak i trochę starszym ludziom. Uczniowie w internecie najczęściej korzystają z serwisów społecznościowych, co wiąże się z akceptacją regulaminów. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników i administratora. Choć bywa długi i skomplikowany, warto się z nim zapoznać, aby w przyszłości uniknąć blokady konta przez nieświadome złamanie zawartych w nim postanowień. Tego typu przepisy rozszerzają i uzupełniają obowiązujące prawo, jednak nie zastępują go i mogą być dowolnie kształtowane, a także aktualizowane pod warunkiem, że wszyscy użytkownicy otrzymają wcześniejsze powiadomienie o zmianach. W sytuacji, w której ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie czyichś danych osobowych i wykorzysta je wbrew woli tej osoby, mówimy o kradzieży tożsamości. Każde podszywanie się pod kogoś innego, niezależnie czy celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej, zaliczenie sprawdzianu, czy wyłącznie dowcip, jest karalne. Jak chronić swoją prywatność w sieci? Stosuj się do następujących zasad. Korzystaj z programu antywirusowego, dzięki czemu zapobiegniesz atakom i infekcjom wirusom komputerowym na swoim urządzeniu. Aktualizuj przeglądarkę internetową. Twórcy przeglądarek stale wprowadzają nowe ulepszenia zabezpieczeń, reagując na nowe zagrożenia. Korzystaj z rozszerzeń do przeglądarki blokujących reklamy i trackery, dzięki którym Twoja historia nie jest zapisywana na przeglądanych stronach. Zwracaj uwagę na bezpieczne połączenie. Certyfikat SSL, popularna kłódka, nie jest wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa. Ustaw silne hasło lub korzystaj z menadżera haseł. Hasło długie i niepowtarzalne trudniej jest złamać. Nie używaj także jednego hasła do kilku kont lub aplikacji. Mimo że trudniej spamiętać kilka, kilkanaście czy często kilkadziesiąt różnych haseł, lepiej jednak regularnie klikać "zapomniałem hasła" niż ponosić ryzyko związane ze słabym hasłem, powtarzanym w różnych aplikacjach. Zwracaj uwagę, skąd pobierasz aplikacje. Korzystaj z renomowanych programów, zwracaj uwagę, do jakich funkcji aplikacji chce uzyskać dostęp. Bezmyślne ściągnięcie i instalacja aplikacji, a potem dobrowolne pozwolenie jej na korzystanie z dostępu do różnych funkcji telefonu jest najczęstszym powodem problemów. Korzystaj z rozwiązań 2FA i MFA, czyli uwierzytelniania dwuskładnikowego lub wieloskładnikowego, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń przed dostępem do Twoich prywatnych danych. Nie daj się nabrać na socjotechnikę. Jeśli masz wątpliwości, kim jest osoba, która prosi o Twoje dane, sam zgłoś się do firmy czy instytucji, żeby mieć pewność braku oszustwa. Na koniec tej lekcji chcę przypomnieć coś bardzo ważnego. Pamiętaj, że dbanie o swoją prywatność w internecie nie oznacza, że jesteś anonimowy. Wpisz w przeglądarce swoje imię i nazwisko.
W ilu wynikach się pojawisz? Na ilu grafikach? Czego mogą się o tobie dowiedzieć obce osoby? Sprawdź ustawienia prywatności w swoich profilach społecznościowych. Co widzą twoi znajomi? Co widzą znajomi twoich znajomych? A osoby zupełnie nie z twojego otoczenia? Sprawdź w swoim smartfonie dostępy zainstalowanych aplikacji do urządzenia. Ile aplikacji ma ustawione różnego rodzaju dostępności? Które dostępy cię najbardziej zaskakują?